Hej, witam w dębowej chatce. Dla większości ludzi na świecie nazwa Nahanni jest praktycznie nieznana. Ci, którzy ją znają, kojarzą ją zwykle na dwa sposoby. Pierwszy to rzeka South Nahanni, dziki górski szlak wodny w południowo-zachodnim kącie terytoriów północno-zachodnich Kanady. Prawdziwa Mekka dla ludzi kochających rafting w subarktycznych warunkach. Drugi sposób to Park Narodowy Nahanni. Miejsce o oszałamiającej różnorodności geologicznej z kanionami i wzniesieniami stufów wulkanicznych, z których spadają wodospady. Ten najbardziej okazały, czyli Virginia Falls, jest niemal 2 razy większy od Niagary. Gdyby jednak chodziło tylko o krajobrazy, pewnie nigdy nie mówiłbym o tym parku na tym kanale. To, co sprowadza Nahanni na dębową chatkę, to zupełnie inna warstwa tego miejsca. Są to mity, tajemnicze zgony i legendy, które ciągną się przez cały XX wiek. Spójrzmy chociażby na nazewnictwo tego regionu. Dead Man's Valley, czyli Dolina Umarłych, Headless Creek, czyli Bezgłowy Potok, Broken Skull Hot Springs, czyli Gorące źródła pękniętej czaszki, Funeral Range, czyli Pogrzebowe pasmo górskie. To nie są przypadkowe nazwy nadane przez kartografów siedzących przy biurku. To nazwy, które upamiętniają konkretne, przerażające wydarzenia. I to jest pierwszy sygnał, że mamy do czynienia z miejscem o wyjątkowo mrocznej historii, a nie tylko z legendą pisaną przez szukających sensacji dziennikarzy. Żeby zrozumieć te legendy, trzeba najpierw poczuć, jak odludne jest to miejsce. Dolina leży na dalekiej północy Kanady, na terenie subarktycznym, praktycznie niezamieszkanym. Mówimy tu o obszarze niemal 4 milionów kilometrów kwadratowych, na których żyje raptem 120 000 ludzi. Jeśli przeliczymy to na gęstość zaludnienia, wychodzi jedna osoba na jakieś 3300 hektarów. Północną Kanadę można podzielić na 4 regiony. Najdalej na północ, poza granicą lasów, leży Arktyka, kraina niedźwiedzi polarnych i Inuitów. Dalej na północ od stałego lądu rozciąga się archipelag arktyczny, labirynt skalistych wysp i przesuwającego się lodu morskiego, przez który przebijali się tacy odkrywcy jak Martin Frobisher czy John Franklin. Tak, to ten sam Franklin, którego historię możecie znać z książki Dana Simonsa pod tytułem Terror albo serialu, który na jej podstawie powstał. Na wschód i południe od Arktyki leżą rozległe tereny subarktycznej prerii, gdzie królują karibu, komary i czarne muchy. Praktycznie nie ma tam ludzi. Na zachodzie mamy Yukon, ukryty pomiędzy górami St. Elias i pasmem Selvin. To tam leży słynne z gorączki złota miasteczko Klondike. Kraina równie piękna, co bezlitosna. I w samym sercu tego wszystkiego, na zachodnim skraju terytoriów północno-zachodnich, leży region Mackenzie. To właśnie tutaj rozgrywają się nasze historie. Region ten obejmuje dorzecze rzeki Mackenzie, ogromnej arterii wodnej płynącej na północ, nazwanej od szkockiego odkrywcy, który jako pierwszy ją przepłynął w 1789 roku. Jeśli podążylibyście na zachód wzdłuż rzeki Liard, od jej ujścia do Mackenzie, minęlibyście osadę Fort Simpson, a po pokonaniu rzeki Beaver Dam Rapids dotarlibyście do samotnej góry Nathani Butte. Tam rzeka Liard łączy się z rzeką South Nahanni, swoim głównym dopływem. I niedaleko stamtąd znajduje się jeden z najbardziej śmiercionośnych odcinków rzeki w całej Kanadzie, czyli Splits. To labirynt żwirowych wysp i splątanych kłód drewna, który pochłonął życie wielu kajakarzy, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. Jest to brama do czegoś, co lepiej zostawić w spokoju. To właśnie tam, wśród gór Mackenzie, rzeka South Nahanni
żłobi sobie drogę przez wapienne skały, tworząc mroczną, spowitą mgłą dolinę otoczoną klifami. Pod koniec lat 40. XX wieku kanadyjski historyk Pierre Berton powiedział coś, co moim zdaniem świetnie oddaje charakter tego miejsca. Że Kanada jako kraj nie ma zbyt wielu własnych legend, bo jest młoda, ale jeśli chodzi o Nahanni, to jest to prawdziwy, żywy folklor, który wciąż rośnie. I rzeczywiście, dwie główne legendy tego regionu, czyli opowieść o zaginionej kopalni McLeod oraz o klątwie Doliny Nahanni, narodziły się na początku XX wieku. Ale nie były to opowieści wyssane z palca, a katalizatorem dla nich stała się seria naprawdę tajemniczych zgonów, które miały tam wtedy miejsce. Legendy rosły w siłę w latach 20. i 30., a każda kolejna śmierć poszukiwacza czy trapera tylko je wzmacniała. Po II wojnie światowej w latach 40. i 50. historia Nahanni zyskała międzynarodowy rozgłos, bo zaczęli o niej pisać znani dziennikarze, często mocno koloryzując fakty. Popularność rosła w latach 60. i 70., by w latach 80. praktycznie zniknąć z publicznej świadomości. Dziś te opowieści są niemal zapomniane i żyją głównie we wspomnieniach nielicznych starszych osób i w archiwach kanadyjskich muzeów i uniwersytetów. Jak to zwykle bywa z legendami kanadyjskiego pogranicza, historie z Nahanni są nierozerwalnie związane z mitologią rdzennych mieszkańców. Poza Eskimosami i Tlingitami z północno-zachodniego Pacyfiku, rdzenni mieszkańcy tych terenów nazywali siebie Dene, co oznacza po prostu ludzie. Zjednoczeni wspólnym językiem i więzami krwi, ludzie Dene, znani też jako Atabaskowie, dzielili się na około 21 plemion: Slawi, Kaska, Dogrib, Gwynich i wiele innych. I teraz ciekawostka, która moim zdaniem jest kluczowa dla zrozumienia całej sprawy. Zanim biali odkrywcy w poszukiwaniu futer w ogóle dotarli do Doliny Nahanni, Indianie Dene już wtedy trzymali się od niej z daleka. Według ich wierzeń to miejsce było przesiąknięte złem i nadprzyrodzoną siłą, która unosiła się nad doliną niczym stała mgła. Uważali ją za przeklętą i zawsze ją omijali. Oczywiście nie brakowało odważnych, zdesperowanych albo po prostu nierozważnych myśliwych, którzy mimo wszystko wchodzili w ten teren. Tylko nieliczni z nich wracali, żeby opowiedzieć, co widzieli. A to, co opowiadali, mrozi krew w żyłach. Były to historie o mrocznych duchach nawiedzających dolinę, których krzyki niosły się echem po kanionach podczas wietrznych nocy. Inni mówili o rasie przerażających, włochatych gigantów zamieszkujących jaskinie w ścianach kanionu. Istot, które miały zabijać i pożerać każdego, kto wtargnął na ich teren. Według tradycji ludu Dene w dawnych czasach dolinę zamieszkiwało koczownicze, wojownicze plemię zwane Naha, które regularnie najeżdżało osady Dene na nizinach. W pewnym momencie wojownicy Dene postanowili zaatakować ich obóz. Kiedy dotarli na miejsce, znaleźli zniszczone tipi, które wydawały się być opuszczone. Naha zniknęli, jakby rozpłynęli się w powietrzu. Przerażeni tym, co znaleźli i przypominając sobie opowieści o duchach i gigantycznych kanibalach, wojownicy Dene uciekli z powrotem na niziny. Nigdy więcej nie napotkano żadnego przedstawiciela ludu Naha. Czy plemię Naha po prostu przeniosło się gdzie indziej, uciekając przed konfliktem? Czy może faktycznie spotkał ich los, którego wojownicy Dene tak bardzo się bali? Jedne źródła traktują to jako zwykłą legendę, tłumaczącą zanik jakiejś grupy etnicznej.
Inne, bardziej otwarte na niewytłumaczalne zjawiska, sugerują, że właśnie ta opowieść mogła być pierwszym śladem czegoś, co później miało dziesiątkować białych poszukiwaczy złota. Na początku XIX wieku handlarze futer z Kompanii Północno-Zachodniej założyli 2 punkty handlowe: Fort Liard nad rzeką o tej samej nazwie oraz Fort of the Forks, później przemianowane na Fort Simpson. To właśnie tam biali po raz pierwszy zetknęli się z ludem Dene i usłyszeli o przeklętej dolinie. W 1823 roku, czyli 2 lata po połączeniu Kompanii Północno-Zachodniej z Kompanią Zatoki Hudsona, podróżnik John McLeod podjął pierwszą próbę zbadania doliny. Silne bystrza na rzece nie pozwoliły mu jednak dotrzeć daleko. Rok później spróbował ponownie i znów bez powodzenia. Dolina okazała się dla niego po prostu nieosiągalna. Prawdziwym przełomem, a raczej katalizatorem tragedii była gorączka złota w Klondike w 1897 roku. Wieść o odkryciu złota rozniosła się błyskawicznie, a tysiące ludzi z całego świata, zwanych Stampeders, ruszyło na północ. Jedną z tras była morderczo trudna droga lądowa All Canadian, zaczynająca się w Edmonton. Z 766 osób, które wybrały tę trasę, tylko nieliczni zdecydowali się na jeszcze bardziej ryzykowny skrót przez rzekę South Nahanni. Z zapisów historycznych wiemy, że co najmniej 2 udało się dotrzeć do celu. Reszta po prostu zniknęła w mglistej dolinie. Po gorączce w Klondike wielu rozczarowanych poszukiwaczy, nazywanych weteranami Nordlandu, zaczęło szukać szczęścia gdzie indziej i Nahanni wydawało się kuszącą alternatywą. Przeczesywali strumienie zasilające South Nahanni i jej główny dopływ, czyli rzekę Flat. Co ciekawe, część z tych poszukiwaczy, którzy wrócili z odległych wypraw, zaczęła opowiadać w salonach historie, które trudno uwierzyć. Mówili o dolinie ukrytej w górach Mackenzie, wolnej od śniegu przez cały rok, ogrzewanej przez setki gorących źródeł. Gleba miała być tam czarna i żyzna, roślinność bujna i egzotyczna. Ten subarktyczny Eden miał być rajem dla myśliwych. Zwierzyna była podobno tak dobrze odżywiona, że wyglądała prawie kwadratowo od tłuszczu. Razem z opowieściami o tropikalnej dolinie krążyły jeszcze bardziej niesamowite plotki o mamutach i mastodontach, które rzekomo wciąż przemierzały najdziksze zakątki Nahanni. Zarówno rdzenni traperzy, jak i biali poszukiwacze twierdzili, że widzieli świeże ślady tych prehistorycznych gigantów na śniegu albo w błocie. Niektórzy podobno wracali z kośćmi słoni, do których wciąż przylegały resztki sierści i mięsa. Mimo tych wszystkich opowieści o duchach, włochatych gigantach i prehistorycznych bestiach, garstka odważnych poszukiwaczy złota nadal próbowała szczęścia w dolinie. 2 z nich to Willie i Frank McLeod, bracia Metysi, synowie Murdocha McLeoda, który był kiedyś głównym doradcą finansowym w Fort Liard. W roku 1904 albo 5 bracia wyruszyli w górę rzeki South Nahanni, a według niektórych relacji dalej wzdłuż rzeki Flat. Nigdy więcej nie widziano ich żywych. 3 lata później ich młodszy brat Charlie zorganizował grupę poszukiwawczą złożoną z traperów, rdzennych mieszkańców i byłych policjantów. Po kilku dniach ciężkiej przeprawy w górę rzeki dokonali odkrycia, które nadało nazwę całej okolicy. Na płaskim odcinku brzegu rzeki, który od tamtej pory nazywa się Doliną Umarłych, znaleźli zdekapitowane szczątki Williego i Franka. Ich głów, mimo intensywnych poszukiwań, nigdy nie odnaleziono. To był moment, w którym legenda Nahanni przestała być opowieścią przy ognisku,
a stała się czymś, co ludzie zaczęli traktować śmiertelnie poważnie. Traperzy i handlarze zaczęli spekulować, czy bracia padli ofiarą jednego z włochatych gigantów z legend. Czy zabiło ich tajemnicze plemię broniące swoich terenów łowieckich? A może po prostu inny poszukiwacz złota, którego umysł nie wytrzymał samotności w dziczy? Tu zdania są mocno podzielone i szczerze mówiąc, każda z tych teorii ma swoje słabe punkty. Wersja z ludzkim mordercą tłumaczyłaby dekapitację, ale nie tłumaczy, dlaczego głów nigdy nie odnaleziono. W końcu po co ktoś miał zabierać czaszki jako trofea w miejscu, gdzie i tak nikt go nie widział? Wersja z kryptydą czy istotą nieznaną nauce tłumaczy zniknięcie głów lepiej, ale wymaga przyjęcia założenia, że coś takiego w ogóle mogło tam żyć. Razem z odkryciem ciał zaczęły krążyć plotki, że bracia MacLeod tuż przed śmiercią odkryli bogate złoże złota w jednym ze strumieni. W ten sposób narodziła się legenda o zaginionej kopalni MacLeod, subarktycznym Eldorado, gdzie samorodki złota miały być wielkości gęsich jaj. Poszukiwacze z 40 Mile, Klondike, Nome i Fairbanks zaczęli napływać do doliny z łopatami, kilofami i piłami przypiętymi do psich zaprzęgów i kajaków. I tu zaczyna się seria zgonów, która moim zdaniem jest najbardziej niepokojącą częścią całej historii. Martin Jorgenson, norweski drwal, przybył do Nahanni w 1910 roku w poszukiwaniu zaginionego złota. 5 lat później jego bezgłowe ciało znaleziono niecałe 2 km powyżej ujścia rzeki Flat. Obok stała doszczętnie spalona chata. Tak jak u braci MacLeod, głowy nigdy nie odnaleziono. Zimą 1922 roku ciało weterana I wojny światowej Johna O'Briana znaleziono na zboczu góry blisko Doliny Umarłych. Był w pozycji, jakby próbował rozpalić ogień, zgarbiony nad stosem drewna z zapałkami w dłoni, jakby zamarzł w trakcie tej czynności. Według legendy w 1945 roku poszukiwacz Ernest Saward z Ontario został znaleziony martwy w śpiworze, z odciętą głową. Inni, jak traperzy Bill Epler i Joe Mulholland, po prostu zniknęli bez śladu. A to tylko kilka z wielu przykładów tego typu makabrycznych historii. Niektórzy mieszkańcy regionu zaczęli postrzegać te wszystkie zgony jako potwierdzenie klątwy, że ci, którzy zbliżą się do odkrycia złota w dolinie, nieuchronnie spotykają nieszczęście. W latach 60. XX wieku naukowcy, którzy zapuścili się w głąb doliny, zaczęli wracać z relacjami, których nie potrafili wytłumaczyć. Połączone z lokalnymi opowieściami dały początek nowej legendzie o ogromnym, samotnym stworzeniu przypominającym wilka, nazwanym Wahila. Niektórzy łączą je z amficjonem, wymarłym mięsożernym ssakiem znanym jako niedźwiedzi pies, który miał wyginąć jakieś 7 milionów lat temu. Inni uważają, że opis bardziej pasuje do prehistorycznego, krewnego wilka leśnego. Tak czy inaczej, część mieszkańców zaczęła podejrzewać, że za tajemnicze zgony i zniknięcia w tym rejonie odpowiedzialna jest Wahila. W tym samym czasie w okolicach Fort Liard, Nahanni Butte i Fort Simpson zaczęły pojawiać się relacje o spotkaniach z niskim, owłosionym, niemal nagim półczłowiekiem ubranym w przepaskę biodrową ze skóry łosia, z kijem w dłoni i długą, ciemną brodą. Lud Dene nazwał go Nuk Luk. Mimo niewielkiej postury kojarzono go z dawnymi opowieściami o włochatych kanibalach zamieszkujących jaskinie, czyli z opowieściami przekazywanymi przy ogniskach od pokoleń.
Jedna z najbardziej znanych historii związanych z Nahanni mówi o dolinie, w której z ziemi wypływa około 10 000 gorących źródeł. Paprocie rosną do wysokości około 10 metrów, a temperatura nigdy nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza, nawet w środku zimy. Te słowa przypisuje się pułkownikowi Haremu Snyderowi, który opowiedział o tym w wywiadzie dla gazety Toronto Daily Star w październiku 1937 roku. Skąd w ogóle wzięła się ta opowieść? Żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do samych początków gorączki złota w Klondike. W lipcu 1897 roku, kiedy stary parowiec Excelsior wpłynął do portu w San Francisco z pasażerami dźwigającymi tony surowego złota. Ta wiadomość wywołała prawdziwą klondycytys, czyli niepokojącą gorączkę, która ogarnęła cały region Pacyfiku. Setki tysięcy ludzi zwanych stampiderami ruszyło na północ różnymi trasami. Niektórzy płynęli przez Alaskę i kanał Lynn, inni jechali konno szlakiem Ashcrofta. Jeszcze inni wybrali trudną trasę lądową z Edmonton, tę samą, która prowadziła w pobliże Doliny Nahanni. Z ponad 100 000 stampiderów jedynie 30–40 tysięcy dotarło do celu, a tylko około 20 000 w ogóle rozpoczęło poszukiwania złota. Z tych jedynie 4000 znalazło coś wartościowego, a zbić majątek udało się zaledwie kilkuset osobom. Wielu z tych, którzy nie znaleźli złota w Klondike, ruszyło szukać go gdzie indziej. I to właśnie ci ludzie zaczęli przynosić do salonów opowieści o tajemniczych światłach, zaginionych kopalniach, mamutach i innych dzikich, owłosionych stworzeniach. W 1922 roku gazeta Valdez Miner opublikowała artykuł pod tytułem Oaza w Arktyce o odkryciu dokonanym przez poszukiwaczy Hanka Russella i Jacka Lee. Podczas wspinaczki na ośnieżoną przełęcz mieli dostrzec zieloną dolinę z powitą mgłą. Zeszli w dół i poczuli tak wysoką temperaturę, że przenikała przez podeszwy ich mokasynów. Widzieli gejzery i fumarole, nad którymi podobno gotowali posiłki, tłuste stada karibu, tysiące ptaków i niedźwiedzie gryzli na skraju doliny. Ale najbardziej intrygujące były dziwne, idealnie okrągłe ślady o średnicy około 46 cm z 3 wgłębieniami przypominającymi palce z przodu. Ślady, które według artykułu w czasach prehistorycznych uznano by za ślady mastodonta lub mamuta. Kolejne relacje zaczęły umiejscawiać tę dolinę w konkretnym regionie, w paśmie gór Cassiar w północnej Kolumbii Brytyjskiej. W 1924 roku gazeta Alaska Weekly opisała doświadczenia kapitana Samuela Scotta, który miał spędzić 2 zimy w dolinie o długości ponad 30 km i szerokości 5 km, ogrzewanej przez gorące źródła, które miały być ciepłe zimą, a chłodne latem, co samo w sobie jest dość dziwną, wewnętrznie sprzeczną obserwacją. Rok później ten sam periodyk opublikował jeszcze bardziej dramatyczny artykuł. Dolina Edenu autorstwa inżyniera górniczego Franka Perego, opisujący dolinę z 60-metrowymi winoroślami, drzewami o średnicy niemal metra i tymi samymi trójpalczastymi śladami, które widzieli Russell i Lee. 3 miesiące później Wrangler Sentinel opisał podobne doświadczenia pułkownika J. Scotta Williamsa, który miał spędzić w takiej dolinie 3 miesiące, obserwując łosie albinosy i białego niedźwiedzia. Ta legenda urosła na tyle, że w 1930 roku amerykańska botaniczka Mary Gibson Henry, usłyszawszy o niej od trapera z Jasper w Albercie, postanowiła znaleźć tę tropikalną dolinę osobiście. Do 1931 roku przemierzała wschodnie tereny gór Cassiar razem z mężem, dziećmi, topografem i lekarzem
prowadzeni przez organizatora wyprawy Stana Clarka z 68 końmi. Przez 40 dni pokonali około 800 km tajgi. Ostatecznie z pomocą syna wodza plemienia Kaska, Charlie'ego McDonalda, dotarli do doliny, która, jak się okazało, pokrywała się z miejscem opisanym przez Franka Perego. Nie był to jednak tropikalny raj z gigantycznymi drzewami, tylko fragment doliny rzeki Toad z szeregiem gorących źródeł. Mary opisała bujną roślinność, ostróżki wysokie na ponad 2,5 metra, gęste zarośla malin i róż oraz największe źródło o średnicy około 3 metrów, w którym temperaturę wody oceniła na jakieś 32 stopnie Celsjusza. Mimo że nie znalazła tego, czego szukała, nie czuła się rozczarowana. Zorganizowała jeszcze 3 kolejne ekspedycje w latach 1932, 33 i 35. W tym raz musiała uciekać przed 3 uzbrojonymi napastnikami. Legendarnej tropikalnej doliny nigdy jednak nie odnalazła. Kolejnym śledczym w tej sprawie był dr Charles Camsell, założyciel Kanadyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W sierpniu 1935 roku poleciał samolotem Fairchild 71 nad terenami północnej Kolumbii Brytyjskiej, oficjalnie w celach kartograficznych, nieoficjalnie, żeby zweryfikować legendę o tropikalnej dolinie. Podczas lotu dotarł do gorących źródeł rzeki Liard, drugiego co do wielkości systemu gorących źródeł w Kanadzie, gdzie woda utrzymuje 2 baseny wolne od lodu przez cały rok, wspierając 14 gatunków roślin. I tutaj Camsell znalazł klucz do całej zagadki. Przy tych źródłach natknął się na zrujnowaną chatę należącą niegdyś do poszukiwacza złota Toma Smitha. Smith mieszkał tam ze swoją nastoletnią córką Jane, prowadząc życie traperów, aż w 1925 roku ich kajak przewrócił się w miejscu zwanym Rapids of the Drowned. Smith utonął, a Jane cudem przeżyła, uratowana przez Indian Kaska. Gdy handlarze dowiedzieli się o wypadku, poprosili pułkownika J. Scotta Williamsa o przeprowadzenie poszukiwań lotniczych. I to właśnie ta wizyta w 1925 roku dała początek artykułowi w Wrangler Sentinel, który zapoczątkował całą legendę o tropikalnej dolinie. Camsell, który spędził 2 tygodnie w tej okolicy w temperaturach od -30 do -40 stopni Celsjusza, otwarcie przyznał, że nigdy nie rozumiał, skąd wzięło się określenie tropikalne dla tego miejsca. Jego wnioski były jasne. Opowieść pułkownika Williamsa najprawdopodobniej odnosiła się właśnie do gorących źródeł rzeki Liard, a relacja Franka Perego o rozległym raju to najprawdopodobniej przesadzony opis źródła rzeki Toad, ponownie odkrytych przez Mary Gibson Henry. Historia opisana przez Scotta jest jednak nieco bardziej zagadkowa. 2 artykuły z Alaska Weekly sugerowały, że opisywał tę samą dolinę co Perry, ale proporcje się nie zgadzają. Perry mówił o dolinie długiej na 300 km i szerokiej na 60, czyli 10-krotnie większej niż ta, o której pisał Scott. W dodatku zlokalizowanej po przeciwnej stronie pasma gór Cassiar. Jeśli dolina Scotta rzeczywiście leżała po zachodniej stronie, to mogła to być dolina przy ujściu rzeki Sticken, gdzie gorące źródła Shoket, znane od 1861 roku dzięki francusko-kanadyjskiemu poszukiwaczowi Aleksandrowi Buckowi Shoketowi, tworzą ciepłe mokradła bardzo przypominające opis z artykułu. Ale co z relacjami Russella i Lee i śladami mastodonta oraz gejzerami?
Tutaj moim zdaniem sprawa jest najciekawsza z całej tej części historii. Nie ujawnili oni żadnych konkretnych wskazówek co do lokalizacji, więc trudno to zweryfikować. Ich opis przypomina relację Perego, więc mogła to być kolejna przesadzona wersja historii o gorących źródłach Toad River. Ale to wyjaśnienie nie tłumaczy w pełni opisanej przez nich aktywności wulkanicznej. A trzeba pamiętać, że w tym regionie faktycznie istnieją aktywne wulkaniczne miejsca, takie jak na przykład Wrangler Volcanic Field, Alligator Lake czy Fort Selkirk, gdzie zarówno dowody geologiczne, jak i tradycja ludu Dene potwierdzają, że w przeszłości doszło tam do poważnej erupcji. Warto też pamiętać, że aktywność wulkaniczna nie zawsze trwa wiekami. Na przykład wulkan Paricutin w Meksyku pojawił się nagle na polu kukurydzy w 1943 roku. Był aktywny przez 9 lat, po czym całkowicie ucichł. Możliwe więc, że Russell i Lee natknęli się na krótki epizod wzmożonej aktywności wulkanicznej, który po pewnym czasie ustał, a bujna, ciepła dolina znów zniknęła pod arktycznym śniegiem. To dla mnie jedna z bardziej przekonywujących teorii, bo nie wymaga niczego nadprzyrodzonego, a jednocześnie tłumaczy, dlaczego nikt więcej nie zdołał jej odnaleźć. Kolejnym miejscem, które badacze brali pod uwagę jako potencjalną lokalizację legendarnej oazy, były okolice wulkanu Mount Edziza. Ten pełen parujących fumaroli obszar rzeczywiście przypominał specyficzne cechy wulkanicznej doliny opisywanej przez Russella i Lee w ich relacji z Arktyki. Na północno-zachodnich zboczach góry znajdują się dwa skupiska gorących źródeł. Najbardziej na północ wysunięte Elvin Creek Hot Springs to 6 oddzielnych źródeł, 2 ciepłe i 4 zimne. I tu ciekawostka, bo ta różnica temperatur w jednym miejscu przypomina relację kapitana Scotta, który twierdził, że jego źródła były lodowato-zimne latem, a ciepłe zimą. Na południe od nich leżą źródła Towey Creek o wyraźnym smaku sody i średniej temperaturze około 44 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie jedyne sodowe gorące źródła w całej Kolumbii Brytyjskiej. Cały ten tropikalny obszar kończył się gdzieś 50 km dalej na południe za źródłami Mess Lake. I tu muszę zaznaczyć coś istotnego. To miejsce różniło się od opisów Russella, Lee i Scotta pod jednym zasadniczym względem. Roślinność rosła tam na młodej skale wulkanicznej, a nie na żyznej czarnej glinie, o której mówił Scott. Niektóre relacje szły w opowieściach naprawdę daleko. Wspominały o palmach i bananowcach, czyli roślinach, które normalnie kojarzymy z amazońską dżunglą, a nie z kanadyjską subarktyką. Inne mówiły o fruwających wśród kwiatów i owoców wielobarwnych motylach. Ale w każdej wersji powtarzał się ten sam motyw. To wszystko miało być zasługą siarkowych źródeł i gęstej mgły, która nigdy stamtąd nie znikała. Z 26 września 1933 roku, po tajemniczym zniknięciu poszukiwacza złota z Alberty Angusa Halla, dziennik Toronto Star opublikował artykuł zatytułowany „Poszukiwacz złota zaginął w Dolinie Śmierci”. Co ciekawe, obok sensacyjnych historii o zaginionych kopalniach i indyjskich klątwach, w tekście pojawiła się także wzmianka o parującej dolinie i o tym, że mimo położenia na dalekiej północy ma ona niemal tropikalny charakter, dzięki siarkowym źródłom i strumieniom o podwyższonej temperaturze. Fenley Hunter, badacz, który kilkukrotnie spływał rzeką South Nahanni, opisywał wodę jako czystą i dość ciepłą.
i to również wpisywało się w tę samą narrację. W 1935 roku do gry wszedł ktoś z prawdziwym naukowym autorytetem, czyli dr Alan E. Cameron, geolog, inżynier górniczy i profesor metalurgii na Uniwersytecie Alberty. Razem z nastoletnim synem przemierzył 130 km wzdłuż rzeki South Nahanni, badając skały i minerały. W raporcie opublikowanym później w Canadian Geographical Journal Cameron faktycznie potwierdził istnienie ciepłej doliny, gdzie roślinność rozwijała się w niezwykły sposób, przypisując to gorącym źródłom i ciepłym wiatrom Chinook. I tu dochodzimy do ważnego momentu w tej historii, bo mamy uznanego naukowca, profesora uniwersytetu, który potwierdza istnienie czegoś niezwykłego. To już nie jest tylko opowieść pijanego trapera w salonie. Ale zanim ktokolwiek zdążył zweryfikować te ustalenia, wybuchła II wojna światowa i cała uwaga Kanadyjczyków skierowała się gdzie indziej. Legenda o tropikalnej dolinie na kilka lat po prostu zniknęła z opinii publicznej. W 1945 roku, gdy wojna się skończyła, dziennikarze desperacko szukali nowych, chwytliwych tematów i trafili na złoto, dosłownie i w przenośni. Jesienią 1946 roku, kiedy z dziczy powrócił poszukiwacz Frank M.W. Henderson, podobno siostrzeniec jednego z 3 odkrywców złota w Klondike z 1896 roku, miał on przy sobie garść samorodków i przerażającą historię. Według jego relacji planował poszukiwania złota razem z partnerem Johnem Pattersonem w okolicach jeziora Watson w Yukonie. Mieli się spotkać przy dużym wodospadzie na rzece South Nahanni. Patterson się jednak nie pojawił i kiedy Henderson ruszył go szukać, jego indyjscy przewodnicy z ludu Dene natychmiast go opuścili. Bali się, że Patterson padł ofiarą złowrogiego ducha albo potwora z ich legend. Henderson szedł dalej sam. Znalazł trochę złota na dnie strumienia, ale swojego towarzysza nigdy nie odnalazł. Pod koniec 1945 roku gazeta z Yakimy w stanie Waszyngton opisała kolejną historię. Tym razem nauczyciela geologii Jamesa A. Wattsa, drobnego, 40-letniego mężczyzny, który postanowił zbadać Dolinę Nahanni razem ze swoją siostrą i jej mężem. Wyruszyli 22 lipca 1945 roku. Minął miesiąc bez żadnego kontaktu, więc władze wysłały na teren grupę Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej. Na szczęście okazało się to niepotrzebne. Cała trójka wróciła zdrowa tuż po przybyciu policji. Watts w rozmowie z dziennikarzami powiedział coś, co brzmi niemal jak opis 2 zupełnie różnych światów w jednym miejscu. Że są tam rejony, gdzie temperatura spada do -57 stopni Celsjusza. Ale jest też dolina o klimacie subtropikalnym, chroniona i ogrzewana przez gorące źródła i gejzery. Sam przyznał, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale zapewniał, że to prawda. Podobne relacje przedstawiał 29-letni Walter J. Tully, który razem z towarzyszami Walterem Buddem i Jackiem Thorsteinem miał odwiedzić półtropikalną dolinę pod koniec 1945 roku. Mówił o gorących, siarkowych źródłach otulonych mglistymi chmurami, o niskiej mgle uniemożliwiającej obserwację lotniczą, o bujnej roślinności i wielkim wodospadzie. W rozmowie z dziennikarzem Pierrem Bertonem Tully ocenił temperaturę na 30 czy 40 stopni wyższą niż na zewnątrz, twierdząc, że było tam ciepło jak w Vancouver. Opisywał też dziwne lodowe formacje na klifach, które miały przypominać anioły. Oczywiście nie brakowało też sceptyków. Jack Scott z Vancouver Sun
opisał całą sprawę z przymrużeniem oka jako miejsce, gdzie dojrzałe banany zwisają z sosnowych gałęzi. Była to ewidentna kpina z narastającej legendy. Ale jego kolega z tej samej redakcji, czyli wspomniany wcześniej Pierre Berton, postanowił potraktować sprawę poważnie. Zima 1946 roku to prawdziwe bombardowanie gazet artykułami o Nahani po obu stronach Atlantyku. W pewnym momencie zrobiło się z tego coś w rodzaju wyścigu. Amerykański Korpus Piechoty Morskiej pod wodzą generała F.F. Warringtona ogłosił, że wyśle własną ekspedycję, aby znaleźć tropikalną dolinę. Kanadyjska dywizja pancerna natychmiast odpowiedziała, że to oni dotrą tam pierwsi. Naczelny redaktor Vancouver Sun, Hall Strait, dostrzegł w tym szansę życia dla swojej gazety. Postawił przed swoimi ludźmi zadanie praktycznie niewykonalne, czyli dotrzeć do Nahani w środku najgorszej subarktycznej zimy, zanim zrobią to wojskowi. Wybrał do tego 2 ludzi: doświadczonego pilota Russa Bakera oraz młodego reportera, czyli Pierre'a Bertona. Baker to była legenda sama w sobie. Pilot, kartograf, traper, kierowca karetki, instruktor survivalu, w zasadzie człowiek instytucja subarktycznego lotnictwa. Berton natomiast był świeżo upieczonym absolwentem historii, który nie miał pojęcia, że ta jedna wyprawa zapoczątkuje jego ponad 58-letnią karierę w radiu, telewizji i publicystyce historycznej. Pod koniec stycznia 1947 roku Berton, fotograf Art Jones i pilot Baker wyruszyli z Vancouver w stronę Prince George. Cała decyzja zapadła tak szybko, że nawet wydawca gazety nie wiedział o wyprawie. Tak zaczęła się seria reportaży pod tytułem Wyprawa do Bezgłowej Doliny. Tytuł, który sam w sobie mówił wszystko o tym, jak ta historia była sprzedawana czytelnikom. Podróż wcale nie była prosta. Ekipa najpierw dotarła do Fort St. James, potem do opuszczonej po wojnie kopalni rtęci przy Pinchy Lake, a następnie do osady Finlay Forks, gdzie burza śnieżna zatrzymała ich na 4 dni. Silnik i akumulator samolotu dosłownie zamarzły do tego stopnia, że nawet żeliwny piec lokalnego trapera nie pomógł ich odmrozić. Przy okazji, w tym samym czasie, na tej samej długości geograficznej, w osadzie Snag na Yukonie odnotowano temperaturę minus 63 stopnie Celsjusza. Do dziś jest to rekord najniższej temperatury zanotowanej w Ameryce Północnej. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek dobrowolnie leciał małym samolotem w takich warunkach szukać legendy o tropikach. Po odblokowaniu samolotu ekipa dotarła do Fort St. John, gdzie odwiedzili redakcję Alaska Highway News, gazety, w której po raz pierwszy w ogóle pojawiła się opowieść o Headless Valley. Na miejscowej poczcie usłyszeli od pracującej tam kobiety zdanie, które świetnie oddaje atmosferę całej sprawy. Że Nahani to najgorszy możliwy kierunek, że nawet latem jest tam niebezpiecznie i że ma tylko nadzieję, że wrócą z głowami na karkach. Trudno o bardziej wymowne pożegnanie. Po drodze do Fort Nelson ekipa zboczyła z trasy, żeby pomóc ciężarnej żonie indyjskiego trapera mieszkającej samotnie w chacie 150 km od cywilizacji. Wylądowali w tych przeraźliwie mroźnych warunkach, zabrali kobietę z noworodkiem i mimo problemów z odmarzaniem samolotu bezpiecznie dowieźli ją do szpitala. To drobny epizod, ale pokazuje, jak brutalnie ciężkie było życie na tych terenach, bez względu na to, czy krążyły tam przerażające legendy, czy też nie. W Fort Liard ekipa spotkała Billa Kinga, który niedawno wrócił z poszukiwań skarbów w dolinie, oraz Williego McLeoda, krewnego braci McLeod,
czyli tych samych, których zdekapitowane ciała odnaleziono kilkadziesiąt lat wcześniej. W drodze do Fort Simpson dziennikarze po raz pierwszy zobaczyli z powietrza wijącą się przez góry Mackenzie rzekę South Nahanni. Burton opisał otaczające szczyty jako przypominające szczękę z wystającymi kłami i spłaszczonymi siekaczami. Było to dość sugestywne porównanie, zważywszy na reputację tego miejsca. W Nahanni Butte poznali Jacka Laflera, trapera i handlarza działającego przy ujściu rzeki od 1914 roku. Lafler wyjaśnił im, że to, co widzieli wcześniej, to tylko fragment doliny w okolicach Splits. Nie tropikalny, ale rzeczywiście urokliwy dzięki gorącym źródłom. Jack wspomniał o traperze Gusie Krausie, który mieszkał tam z żoną z ludu Dene, Mary, i uprawiał w żyznej ziemi ziemniaki, kapustę, marchew i inne warzywa, co samo w sobie jest ciekawym detalem, bo pokazuje, że przy tych źródłach, mimo skrajnie trudnego klimatu wokół, faktycznie dało się prowadzić coś w rodzaju gospodarstwa. Następnego dnia o świcie ekipa wreszcie doleciała nad samą dolinę. Baker prowadził samolot nisko wzdłuż rzeki. Burton opisał to jako moment, w którym dolina zdawała się znikać pod górami. Z góry dostrzegli chatę Gusa Krausa, małą, kontrastującą ze śniegiem plamę, bez dymu z komina i bez śladu życia. Ale wokół niej widać było dowody na to, skąd wzięła się reputacja tropikalnego miejsca. Mężczyźni zauważyli tam strumień z żółtawym lodem i parą z nad gorących źródeł barwiącą śnieg na zielono. I tu Burton, kończąc swoją serię reportaży, wyciągnął wniosek, który moim zdaniem jest kluczowy dla całej tej historii o tropikalnej dolinie. Obecność kilku gorących źródeł nie czyni z całego regionu tropików. Było tam cieplej niż wokół, ale absolutnie nie na tyle, żeby zdjąć zimowy płaszcz. Opublikował nawet osobny artykuł zatytułowany wprost „Nie ma tropików w bezgłowej dolinie”, kończący się jednoznacznym stwierdzeniem: w tym miejscu nie ma mowy o tropikach. Ekipa planowała dolecieć do jaskini, w której według legend mieli mieszkać włochaci giganci, ale lód okazał się zbyt cienki, aby na nim wylądować, więc polecieli dalej, prosto w czeluści mrocznego pierwszego kanionu. Burton opisywał tę formację jako oszałamiającą, pełną wąskich szczelin i czarnych otworów jaskiń na ścianach, tych samych, o których lud Dene opowiadał, że nocą wychodzą z nich na łowy przerażający giganci. Po 25 kilometrach dotarli do Dead Man Valley, czyli Doliny Umarłych, miejsca, gdzie znaleziono zdekapitowane ciała braci MacLeod. Burton opisał je jako wielką misę otoczoną ostrymi szczytami, z rzeką leniwie płynącą przez środek. Przyznał wprost, że poczuł ogromną ekscytację, w końcu widząc na własne oczy miejsce, o którym tyle czytał i pisał. Samo lądowanie o mało nie skończyło się katastrofą. Baker przygotowywał się do lądowania na lodowej pokrywie rzeki, kiedy zauważył, że cień samolotu wygląda jakoś dziwnie. Zorientował się, że to, co brał za zwykły teren, było w rzeczywistości ciemniejszym odcieniem płynącej pod cienkim lodem wody. W ostatniej chwili uniósł maszynę i zawrócił, lądując w miejscu, gdzie lód był grubszy. Sam później przyznał, że nigdy więcej nie podjąłby się zimowego lądowania w tej dolinie, oferując 100 ówczesnych dolarów każdemu pilotowi, który odważyłby się to powtórzyć. To pokazuje, jak realnie niebezpieczny był to teren i nie trzeba tu żadnych duchów ani potworów. Sama geografia i klimat wystarczą, żeby nieostrożnego człowieka zabić. Po wylądowaniu 4 odkrywców wyruszyła pieszo przez grubą pokrywę śnieżną, mijając powalone drzewa z zamarzniętymi korzeniami sterczącymi z białego puchu. Nad brzegiem zamarzniętej rzeki znaleźli 2 rozpadające się opuszczone od dawna chaty. W jednej z nich,
wśród zgniłego drewna i zardzewiałych gwoździ natrafili na zaskakujące znalezisko. Pożółkłe zdjęcie amerykańskiej gwiazdy filmowej Rity Hayworth, uwielbianej wówczas przez żołnierzy na obu frontach wojny. Fotografia wyglądała na stosunkowo świeżą, sprzed najwyżej 5 lat. Berton i Strait napisali potem żartobliwy, ale i wzruszający tekst, zwracający się bezpośrednio do aktorki, ogłaszając ją oficjalną królową Bezgłowej Doliny i nazywając jej portret jedynym tropikalnym powiewem, jaki kiedykolwiek dotarł do tej zaśnieżonej Doliny Śmierci. Ekipa nigdy nie dowiedziała się, kto zostawił tam to zdjęcie, ani dlaczego. Jest to jedna z tych małych zagadek, które nigdy nie zostaną rozwiązane, bo świadek już dawno zniknął w dziczy albo po prostu odszedł z tego świata, nie zostawiając żadnego śladu. Po tym jak ekipa Pierre'a Bertona zrobiła zdjęcia w opuszczonej chacie z portretem Rity Hayworth, wrócili do samolotu i skierowali się w głąb doliny, a później okrężną drogą do Vancouver. Sam Berton przyznał później w wywiadach, że po powrocie do cywilizacji poczuł ogromną ulgę. Dolina, jak to ujął, przypomina mu nawiedzony dom, w którym nie chciał zostać dłużej niż to konieczne. Berton wcale nie leciał tam jako naiwny poszukiwacz sensacji. Zanim wyruszył, dokładnie przestudiował wszystkie dostępne materiały o rejonie i doszedł do wniosku, że Nahanni wcale nie jest tak dzikie i niezbadane, jak sugerowały ówczesne doniesienia prasowe. Setki traperów, myśliwych i poszukiwaczy złota już wcześniej przemierzało te tereny w poszukiwaniu futer, trofeów i kruszcu. To surowy, ale realny, wielokrotnie opisany krajobraz. Nie biała plama na mapie, jak sugerowały sensacyjne artykuły. Chociaż nikt nigdy nie potwierdził istnienia doliny pełnej palm i papug, to prawdą jest, że w Nahanni rzeczywiście znajdują się liczne gorące źródła, które przypominały opisy z legendarnych relacji. Najbardziej znane z nich to Krause Hot Springs, nazwane też źródłami Clausen Creek, które Berton odwiedził osobiście w lutym 1947 roku. Leżą one w obrębie pierwszego kanionu blisko Splits, w miejscu, gdzie strumień Clausen Creek wpada do South Nahanni. Przez dekady były to najbardziej dostępne i najczęściej odwiedzane gorące źródła w całym regionie. Rozpoznawali je niemal wszyscy pogranicznicy podróżujący wzdłuż rzek Liard i South Nahanni. I to właśnie te opisy stały się podstawą wielu wariacji legendy o tropikalnej dolinie. Berton zauważył, że latem faktycznie panowały tam warunki przypominające opisy sprzed dekad, czyli egzotyczne motyle, dzikie owoce, rośliny sięgające 2 metrów wysokości. Jeden z bardziej entuzjastycznych podróżników twierdził nawet, że przylatują tam kolibry migrujące co roku aż z Brazylii, co szczerze mówiąc brzmi jak typowa dla tamtych czasów przesada w duchu gazetowej sensacji. Jednym z pierwszych, którzy naprawdę systematycznie opisali te siarkowe źródła, był Raymond M. Patterson, człowiek wykształcony na Oksfordzie, z prawdziwą pasją do przyrody. Po raz pierwszy przepłynął South Nahanni w 1927 roku, a rok później wrócił tu z przyjacielem Gordonem Matthewsem. Jego notatki ukazały się pośmiertnie w 2008 roku jako Nahanni Journals. Ale to książka Dangerous River z 1954 roku, czyli Niebezpieczna rzeka, zdobyła status prawdziwego klasyka wśród miłośników kajakarstwa. Patterson opisywał okolice źródła Krausa niemal poetycko. Dzikie róże, krzewy agrestu, malin i porzeczek, wodę o niezwykłym turkusowym kolorze, łąki udeptywane przez łosie i niedźwiedzie z fruwającymi motylami nad zieloną trawą. Sam przyznał, że każdy z tych drobnych elementów zdawał się potwierdzać legendę o tropikalnej dolinie. Ale to, co moim zdaniem jest w tej relacji najważniejsze, to rozmowa z Matthewsem, w której obaj doszli do konkretnego i racjonalnego wniosku, że dolina Deadman, leżąca powyżej źródeł Krausa, działa jak swojego rodzaju pułapka na ciepły wiatr Chinook.
napływający z południowego zachodu. Masy tego ciepłego powietrza przeciskają się przez okoliczne przełęcze i zatrzymują się w dolinie, a w połączeniu z gorącymi źródłami i bujną roślinnością mogą naprawdę stworzyć lokalny mikroklimat, wystarczająco odmienny, by zrodzić opowieści o tropikach. 7 lat później dr Alan E. Cameron, o którym mówiłem wcześniej, potwierdził dokładnie tę samą teorię w swoim raporcie z ekspedycji z 1935 roku, że to właśnie wiatr Chinook utrzymywał powietrze w Dolinie Deadman na podwyższonym, wilgotnym poziomie. W tym samym roku obszar odwiedziła też ekipa Charlesa Camsella podczas swojej lotniczej ekspedycji przez północną Kanadę. Ale prawdziwym bohaterem tego miejsca stał się Gus Kraus, traper i poszukiwacz skarbów z Chicago, który w 1941 roku osiedlił się tam na stałe ze swoją żoną Mary. Przez dekady korzystali z ciepła źródeł zimą, a latem uprawiali warzywa na żyznej, ogrzewanej geotermalnie glebie. To właśnie od nich źródła wzięły swoją obecną nazwę. Rdzenni mieszkańcy z nad rzeki Liard nazywali to miejsce Todexi, czyli dosłownie śmierdzącą wodą, ze względu na intensywny zapach siarki. Co ciekawe, kiedy Krausowie osiedlili się tam na stałe, miejscowi zaczęli tak nazywać samego Gusa. W wywiadzie dla Parks Canada z 1974 roku Kraus wspomniał tamte lata z ogromnym sentymentem. Hodowali tam piżmaki, arbuzy, dynie, kukurydzę, pasternaki i kapustę o średnicy pół metra. To naprawdę fascynujący dowód na to, jak silny wpływ miały te źródła, nawet jeśli nie tworzyły całej tropikalnej krainy. Ciepło z ziemi wpływało nawet na konstrukcję ich domu. Siarka niszczyła drewniane podłogi tak szybko, że Gus musiał w końcu położyć linoleum na betonowej podstawie. Beton trzymał ciepło tak dobrze, że ogrzewanie w ogóle nie było potrzebne. Chodzili boso po podłodze przez cały rok, a na opał starczało zaledwie kilka kłód drewna na całą zimę. Region Old Pot to tylko jeden z wielu punktów geotermalnych w dolinie. Po źródłach Krausa docieramy do pierwszego kanionu, pełnego jaskiń, poprzedzonego gwałtownymi bystrzami Cech Rapids, ciągnącymi się przez około kilometr. Dalej leży Lafferty Rifle, miejsce tragicznego wypadku braci Metysów, Jonasa i Jima, a być może też Franka Lafferty'ego, którego łódź się tam przewróciła. Kolejny przystanek to Dolina Umarłych, gdzie zginęli bracia McLeod. Jeszcze dalej, w stronę źródła rzeki, leży drugi kanion, podobny do pierwszego, ale ze ścianami wznoszącymi się aż na 1220 metrów nad poziomem rzeki. Stamtąd South Nahanni płynie przez bramę, wąskie przejście otoczone klifami i charakterystyczną formacją wapienną Pulpit Rock, prowadzące do najwęższego z kanionów, trzeciego, przebijającego się przez Góry Żałobne. Tuż przed nim rzeka Flat wpływa do głównego nurtu i to właśnie ten region jest tłem dla najbardziej intrygujących legend całej doliny. Sama rzeka Flat ma równie złą reputację jak South Nahanni. 13 ukrytych bystrzy zmienia jej nurt w śmiertelne wiry. Wyżej, na prawym brzegu, znajdują się tajemnicze formacje skalne zwane Hoodoos. A 26 km dalej źródła Old Pot Hot Springs, gdzie przez lata mieszkał Albert Fairley, człowiek, który spędził w Nahanni więcej czasu niż ktokolwiek inny. Dalej wzdłuż rzeki Flat leżą źródła Wild Mint, zwane też McCloud Creek Hot Springs. Gus Kraus opisywał je jako prawdziwy raj, miejsce wolne od śniegu nawet zimą, gdzie na zawsze ciepłych kamieniach można ogrzać zmarznięte nogi. Są tam jeszcze pokryte algami źródła Kantung, niebezpieczny wir Ringley i inne wodne pułapki złowieszczo nazwane bramami do piekieł. Za nimi leży czwarty kanion, a po jego drugiej stronie spływa gigantyczny 96-metrowy wodospad Virginia. Kilka kilometrów wyżej, gdzie do South Nahanni dołącza rzeka Rabbit Kettle,
znajduje się kolejna dolina gorących źródeł z formacjami tufowymi. Największy kopiec ma 27 metrów wysokości i 69 metrów szerokości, co czyni go największym tego typu obiektem w całej Kanadzie. W 1900 roku strażnik graniczny Paul Field, weteran gorączki złota w Klondike, opisał legendę ludu Dene, według której źródła te od pokoleń służyły jako naturalne kociołki do gotowania dzikich królików. Na tym lista się nie kończy. Są jeszcze źródła Hole in the Wall, Broken Skull nad rzeką Złamanej Czaszki, źródła koło jeziora Grizzly Bear oraz Moore's Hot Springs, nazwane od pary z Ontario, która spędziła tam miesiąc miodowy w 1978 roku i opisywała gigantyczne koniczyny, paprocie sięgające do pasa i łosie odpoczywające na łące. Jeszcze wyżej leżą źródła Nahanni North, zwane Lenet o czerwonawej wodzie. Według wierzeń ludu Dene, zabarwionej krwią wszystkich ludzi i zwierząt, które zginęły na tej ziemi. Na samym końcu, przy rzece Saper, znajdują się kryształowo czyste, otoczone wielobarwnymi algami Nahanni Headwater Hot Springs. W sumie mówimy o 13 odrębnych systemach gorących źródeł rozsianych na terenie całej doliny. Pierre Berton, jeszcze zanim w ogóle wyruszył do Nahanni, twierdził, że legenda o tropikalnej dolinie to czysta fikcja i nigdy nie zmienił zdania. Kilka lat po ekspedycji w jednej z audycji radiowych ogłosił, że udało mu się obalić jeden z wielkich kanadyjskich mitów. Powiedział wtedy coś, co moim zdaniem jest naprawdę trafną psychologiczną obserwacją, że mit o tropikalnej dolinie jest dla Kanady tym, czym Leprechaun dla Irlandii. Że mógł powstać tylko w kraju, gdzie przez pół roku ludzie tęsknią za słońcem, zamknięci w domach przed mrozem. Myśl o ciepłej, zielonej dolinie, ukrytej gdzieś za horyzontem, pomagała po prostu przetrwać zimę psychicznie. Oczywiście współczesna nauka wyklucza istnienie prawdziwej tropikalnej doliny, w której pośród wiecznej zmarzliny rosłyby palmy, ale 13 realnych systemów gorących źródeł rozsianych po całej dolinie w połączeniu z efektem wiatru Chinook w zupełności tłumaczy, skąd wzięły się te wszystkie opowieści o bujnej roślinności, cieple i egzotycznych zwierzętach. To jeden z dwóch mitów Doliny Nahanni, które nauka zdołała zrozumieć, a także racjonalnie i w pełni wyjaśnić. Jednak nie wszystkie legendy tego obszaru są aż tak oczywiste. Mówię o Williamie i Franku McCloudach, których bezgłowe ciała znaleziono na brzegu South Nahanni na początku XX wieku oraz o ich rzekomej kopalni, która według legendy wciąż gdzieś tam czeka, ukryta wśród jednego z dopływów rzeki, pełna niezliczonych skarbów. Jednak zdania o tej legendzie od wielu lat są mocno podzielone. Praktycznie każde źródło podaje inną wersję wydarzeń, a nawet dziś wśród mieszkańców regionu można usłyszeć relacje, które wzajemnie się wykluczają. Ale wszystkie te wersje mają wspólny rdzeń, czyli dwóch braci, Williego i Franka McCloudów. Zacznijmy jednak od początku. Ojciec braci, Murdoch McCloud, był Szkotem z Wysp Zachodnich, który przyjechał do Kanady pracować dla kompanii Zatoki Hudsona. Zaczynał w Fort Anderson, odległej placówce nad rzeką Anderson, jakieś 130 km od Oceanu Arktycznego, obsługującej lokalnych Inuitów. Później dołączył nawet do ekspedycji badawczej Smithsonian Institute wzdłuż arktycznego wybrzeża, więc mówimy o człowieku, który był zahartowany przez klimat i warunki dalekiej północy. W 1865 roku Murdoch trafił do Fort Liard, gdzie awansował i założył rodzinę z kobietą pochodzenia Métis lub Dene. Willie i Frank byli jednym z 10 jego dzieci, choć niektóre źródła wspominają nawet o dodatkowych synach, co samo w sobie pokazuje, jak niepewne są zapisy z tamtego okresu. Chłopcy dorastali między światem kompanii Zatoki Hudsona a życiem na szlaku i wyrośli na naprawdę sprawnych ludzi lasu. Willie szczególnie zżył się z indiańskim stylem życia.
Czuł się swobodniej w buszu niż w forcie. Co ciekawe, nawet co do tego, który z braci był starszy, źródła się nie zgadzają. Większość wskazuje na Williego, ale są relacje mówiące, że to Frank był starszym bratem. W 1899 roku tracący wzrok Murdoch przeniósł się z rodziną do Edmonton. Fred McLeod przejął po nim Fort Liard, a Frank objął kierownictwo w Fort Nelson. I to właśnie w tym momencie zaczyna się nasza właściwa historia. W 1900 roku do Fort Liard przybył niezwykły gość, Indianin z plemienia Nahani, tajemniczego, koczowniczego ludu żyjącego od tysiącleci w górach Mackenzie. Jego wygląd od razu odróżniał go od miejscowych Dene. Nosił starą, przesiąkniętą tłuszczem i dymem szatę ze skóry Karibu. Przyszedł bez futer na wymianę, z niczym poza starą strzelbą, śniegowcami i sakwą z ziołami leczniczymi wiszącą na szyi. Ale kiedy Fred McLeod, młody zarządca fortu, przyglądał mu się ze zdumieniem, gość wyciągnął z tej sakwy garść złotych samorodków i zaczął nimi płacić, jakby w ogóle nie rozumiał ich wartości. Po tym jak Fred poczęstował go herbatą i tytoniem, mężczyzna trochę się otworzył i zasugerował, że złoto pochodzi z doliny Nahani na południe od zbiegu rzek Flat i South Nahani. Potem zniknął w puszczy i nigdy więcej nie wrócił do fortu. Fred, świeżo mianowany zarządca, czuł się zobowiązany zostać na posterunku. Był jedynym żywicielem rodziny i nie mógł ryzykować. Musiał więc z żalem odpuścić temat, ale 3 lata później historia się powtórzyła. Do fortu przybył kolejny myśliwy z plemienia Nahani i również płacił złotem. Gość był jednak bardziej rozmowny i wskazał konkretną lokalizację, a mianowicie potok Bennett, czyli dopływ rzeki Flat, jakieś 8 km powyżej kaskady 13 kroków. Ta informacja przekonała Freda. Powiadomił starszego brata Williego w Edmonton. Ten z kolei namówił Franka w Fort Nelson i obaj bracia zrezygnowali z posad, ruszając w górę rzeki Liard do Nahani. Ta pierwsza wyprawa zakończyła się sukcesem. Bracia rzeczywiście wydobyli sporo złota z potoków Nahani. Ale kiedy wrócili do cywilizacji wiosną, w typowy dla poszukiwaczy złota sposób roztrwonili niemal wszystko, grając w karty. Z najcenniejszych znalezisk, samorodków wielkości fasoli, zrobili tylko łańcuszek do zegarka, który podarowali swojemu bratu Fredowi. W styczniu następnego roku, przekonani, że natrafili na coś naprawdę wartościowego, Willie i Frank postanowili wrócić do Nahani. Tym razem z młodszym bratem Charliem. Wybrali dziwnie okrężną drogę, czyli pociągiem do Vancouver, potem parowcem na Alaskę do Wrangler, dalej psim zaprzęgiem w górę zamarzniętej rzeki Sticken do Telegraph Creek, a stamtąd pieszo przez góry Cassiar. Kiedy dotarli do górnego brzegu rzeki Flat, była już wiosna. Na miejscu spotkali grupę Indian z plemienia Slawi, Kaska i Nahani, w tym dużego Charliego, potężnego jednookiego przywódcę Nahani oraz kilku innych poszukiwaczy, którzy również mieli przy sobie próbki złota wartego około $3 za sztukę, co jak na tamte czasy było naprawdę sporą sumą. Tubylcy nie zdradzili źródła swoich znalezisk, ale bracia McLeod podejrzewali, że jest gdzieś blisko. Po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwań popłynęli w dół do ujścia Bennett Creek, później przemianowanego na Gold Creek, gdzie w końcu znaleźli wysokiej jakości złoto w opłacalnych ilościach. Po sezonie ciężkiej pracy postanowili wrócić do Fort Liard po zapasy. W drodze powrotnej ich łódź przewróciła się na kaskadzie 13 stopni. Przeżyli, ale stracili większość ekwipunku i prawie całe wydobyte złoto. Mimo to nie odpuścili i dotarli do fortu. Byli wyczerpani i mieli przy sobie zaledwie 200 gram złota. Bez środków, ale zdeterminowani wrócić, bracia podjęli pracę dla kompanii Zatoki Hudsona Fort Simpson, próbując zarobić na kolejną wyprawę. I tu pojawia się postać, która zmieniła cały bieg tej historii, czyli Robert Weir.
młody szkocki mechanik parowca. Podczas wizyty u Freda McClouda zainteresował się złotym łańcuszkiem przy jego zegarku. Gdy usłyszał całą historię, natychmiast rzucił swoją pracę, dotarł do Fort Simpson, spotkał się z Willem i Frankiem i zaproponował sfinansowanie kolejnej wyprawy w zamian za udział w zyskach. Bracia się zgodzili i wiosną wyruszyli do Nahani. Tym razem bez swojego młodszego brata Charliego, który zdecydował się zostać. Kiedy bracia nie wrócili przed zimą, Fred się nie martwił. Uznał, że są zbyt doświadczeni, żeby coś poszło nie tak. Ale miesiące mijały, a niepokój narastał. Wiosną 1907 roku znaleziono porzuconą łódź przypominającą tę, którą zabrali bracia. Ta wiadomość rozeszła się po całej północy pocztą pantoflową i dotarła w końcu do rodziny w Edmonton. Zaniepokojony Charlie McCloud razem ze swoim młodszym bratem Denym wyruszyli na północ rok później. Fort Liard zorganizowali 6-osobową grupę poszukiwawczą, do której dołączyli m.in. Paul Field i sierżant Joy z północno-zachodniej policji konnej. W maju 1908 roku ruszyli w górę South Nahani. Po pokonaniu Splits, pierwszego kanionu i niebezpiecznych Cech Rapids, dotarli do otwartej części doliny. Kiedy już mieli zrezygnować z poszukiwań, ktoś zauważył małą polanę ze śladami po siekierze na drzewach. Charlie znalazł tam ukryte w trawie sanie, a przy nich krótką notatkę napisaną ołówkiem przez jednego z braci. Znaleźliśmy obiecujące miejsce. To były ostatnie słowa, jakie po nich zostały. Kontynuując poszukiwania w górę rzeki tuż przed wejściem do drugiego kanionu, natrafili na kolejną polanę. I tam dokonali odkrycia, które definitywnie ustanowiło reputację tego miejsca. Po obu stronach wygasłego ogniska, na posłaniach z gałęzi świerkowych, leżały 2 męskie szkielety. Obie czaszki były oddzielone od ciał. Jeden szkielet leżał na plecach, starannie owinięty kocem, jakby śmierć zastała go we śnie. Drugi leżał na brzuchu, z ramieniem wyciągniętym w stronę zardzewiałej strzelby opartej o drzewo, jakby desperacko próbował po nią sięgnąć. To zestawienie pozycji ciał jest naprawdę wymowne. Jedna ofiara zginęła prawdopodobnie we śnie, bez żadnej szansy na obronę. Druga zdążyła się obudzić i próbowała sięgnąć po broń, ale nie zdążyła. To wygląda na zorganizowany nocny atak, a nie na przypadkowy wypadek. Charlie zidentyfikował szczątki braci po resztkach ubrań, złotym pierścieniu Williego i zegarku kieszonkowym Franka wiszącym na pobliskiej gałęzi. W obozowisku znaleziono uporządkowane skrzynie z zapasami, ale brakowało narzędzi górniczych. Za to była tam skrzynia pełna bogatych próbek złotonośnego kwarcu, co sugerowało, że bracia rzeczywiście odkryli coś wartościowego, zanim spotkał ich tragiczny koniec. Nie znaleziono żadnych śladów inżyniera Weira ani brakujących czaszek. Po pogrzebaniu braci i oznaczeniu grobów krzyżem, Charlie i Denny wrócili do Fort Liard i zgłosili sprawę policji. Rok później Charlie, eskortowany przez funkcjonariuszy, wrócił na miejsce zbrodni, teraz oficjalnie nazwane Doliną Umarłych. Śledczy wstępnie uznali, że wspólnik braci, czyli Robert Weir, mógł z chciwości zamordować ich we śnie i uciec z łupem, zabierając nawet ich głowy. Ale rok później sprawa nabrała zupełnie innego obrotu. Około 5 km na południe od Doliny Umarłych grupa Indian Slavi odkryła kolejne ludzkie szczątki. Kapral Arthur Mellor, prowadzący śledztwo od 1909 roku, założył, że to ciało Weira. Brak złota przy zwłokach skłonił go do zupełnie nowej hipotezy, że bracia po prostu stracili łódź z zapasami w wypadku i umarli z głodu, a Weir próbował dotrzeć pieszo do cywilizacji, ale nie przeżył wędrówki. Ta teoria zyskała na sile, gdy okazało się, że cała wyprawa miała za sobą jedynie 23 kg mąki i 2 kg herbaty. To naprawdę skromne zapasy jak na wyprawę w tak odległy teren.
Policja ostatecznie uznała śmierć braci za tragiczny wypadek i ta wersja obowiązuje oficjalnie do dziś. Ale tu zdania są mocno podzielone i szczerze mówiąc, można zrozumieć dlaczego. Leśnik Albert Feily sugerował, że łasica albo rosomak mogły przegryźć rzemień cumujący ich łódź, co doprowadziłoby do utraty zapasów. Gus Kraus na podstawie własnych doświadczeń na tej samej rzece uważał, że to całkiem prawdopodobne. Inni sugerowali chorobę, szkorbut albo gruźlicę. Jednak część mieszkańców regionu Mackenzie od razu to podważyła. Argument był prosty. Willie i Frank byli jednymi z najbardziej doświadczonych traperów w regionie. Trudno uwierzyć, że dwóch takich ludzi zginęłoby jednocześnie, w tym samym miejscu z powodu prostego wypadku. Dla nich dużo bardziej przekonująca jest teoria morderstwa. I tu dochodzimy do sedna całej tajemnicy, bo nawet w sprawie stanu samych zwłok źródła nie są zgodne. Część twierdziła, że poszarpany stan szyi wskazywał na brutalne oderwanie głów. Inni sugerowali, że to ślady po dużych drapieżnikach. Charlie McCloud osobiście utrzymywał, że dekapitacje były precyzyjne, jakby dokonane ostrym narzędziem i spekulował, że morderca mógł wrzucić głowy do rzeki, żeby ukryć ewentualne ślady postrzału. Z kolei Willie McCloud, syn Freda, uważał, że ciała zidentyfikowano po włosach, które odpadły podczas naturalnego rozkładu, zanim czaszki zabrały padlinożerne zwierzęta. Teoria zwierzęca była zresztą dość popularna wśród osadników. Niedźwiedzie, wilki, rosomaki czy nawet szczury miały skupić się właśnie na głowach, bo mózg rozkłada się szybciej, pozostawiając odkryte odzieżą ciała w spokoju. Ale byli też tacy, którzy podejrzewali obłąkanego myśliwego zbierającego trofea, albo rdzennych mieszkańców, którzy mieli w ten sposób odstraszać z tego terenu białych osadników. Zwierzęta rzadko zabierają całe czaszki tak czysto, żeby nie zostawić żadnego śladu przy ciele. Człowiek zbierający trofea zwykle zostawia jakiś ślad swojej obecności albo w końcu chwali się swoją zdobyczą. A rdzenni mieszkańcy, którzy najlepiej znali ten teren, sami unikali doliny, twierdząc, że jest przeklęta, co samo w sobie jest ciekawą poszlaką. Niektórzy członkowie plemienia Slawi, pytani o tę sprawę w Fort Liard, szeptem sugerowali, że za tym czynem mogły stać Nakani, czyli legendarne, ogromne, owłosione istoty, które według wierzeń ich ludu od dawna zamieszkiwały dolinę i miały zwyczaj polowania właśnie na ludzkie głowy. To nie jest coś, co wymyślili dziennikarze szukający sensacji. To autentyczna, głęboko zakorzeniona wiara ludzi, którzy żyli w tym rejonie od pokoleń i doskonale znali jego realne zagrożenia, takie jak niedźwiedzie czy wilki. Skoro mimo tej wiedzy wskazywali akurat na coś nadprzyrodzonego, a nie na zwykłe zwierzę, to dla mnie jest to sygnał, że coś w tej okolicy wymykało się ich zwyczajnym wyjaśnieniom. Charlie McCloud nigdy nie uwierzył w teorię wypadku. Do końca życia utrzymywał, że jego braci zamordował Robert Weir z powodu odkrytego złota i kwestionował, że szkielet znaleziony w 1909 roku w ogóle należał do niego. Po odkryciu zdekapitowanych ciał zaczęły krążyć pogłoski, że Weir nadal żyje. Widziano go rzekomo jako inżyniera w Telegraph Creek z workiem złota, jako zamożnego mieszkańca Vancouver, jako pracownika kolei pod zmienionym nazwiskiem, a nawet jako trapera w północnej Albercie. Policja zbadała te doniesienia i uznała je za bezpodstawne. Ale to właśnie z tych plotek, głównie rozpowszechnionych przez samego Charliego, powstała jedna z najbardziej rozbudowanych wersji tej legendy, spisana w latach 30., 40. i 50. przez Philipa Godsela, byłego instruktora kompanii Zatoki Hudsona. Według tej barwnej, dramatycznej narracji Charlie sam wyruszył w pościg za Weirem, tropiąc go przez Telegraph Creek, Prince Rupert, aż po Ketchikan na Alasce, gdzie od miejscowego misjonarza dowiedział się o mężczyźnie pasującym do opisu Weira, cuchnącym padliną i tłumaczącym swój odór noszeniem przy sobie rozkładającej się skóry karibu, ale najwyraźniej bogatym,
bo kupił sobie doskonały psi zaprzęg. Ostatecznie Charlie miał go dogonić w barze w Vancouver, wysłuchać jego wersji wydarzeń przy szklance whisky, czyli opowieści o atakach wrogich tubylców i odkryciu bogatej żyły złota nad bezimiennym strumieniem w cieniu 3 czerwonych wzgórz, a potem, wykorzystując pijacką szczerość Weira, wyciągnąć od niego przybliżoną lokalizację złoża. Według tej wersji Charlie osobiście odnalazł miejsce zbrodni i zdekapitowane ciała braci, potwierdzając w ten sposób winę Weira. Poprzysiągł zemstę, ale Weir zniknął. Dopiero po latach Charlie miał go namierzyć, pracującego pod fałszywym nazwiskiem przy linii kolejowej, a kiedy Weir uciekł na odludne gospodarstwo w Saskatchewan, ten w akcie desperacji podpalił stóg siana i popełnił samobójstwo strzałem w głowę, zanim Charlie zdążył go dopaść. Inne wersje tej samej opowieści, publikowane w latach 40. w Edmonton Journal i Calgary Albertan na podstawie relacji synów Charliego, różnią się w szczegółach, ale kończą się tym samym motywem. Przypadkowym spotkaniem z Weirem, jego przyznaniem się do winy słowami „to ja ich pochowałem”, ucieczką i ostatecznie samobójczą śmiercią w płonącej stodole. Tu jednak trzeba szczerze przyznać, że ta wersja historii, choć fascynująca, brzmi jak typowa dla tamtych czasów dziennikarska drama. Przekazywana z drugiej i trzeciej ręki, upiększana przy każdym kolejnym opowiadaniu. Nie mamy żadnego twardego dowodu na spotkanie Charliego z Weirem, ani na jego samobójczą śmierć. To mogła być prawda, ale równie dobrze mogła być to tylko legenda, którą sam Charlie hodował przez dekady, żeby utrzymać przy życiu nadzieję na rozliczenie z człowiekiem, którego uważał za mordercę swoich braci. Zaraz po tym, jak w 1909 roku policja formalnie zamknęła sprawę McLeodów, do doliny wyruszył norweski poszukiwacz Martin Jorgensen. Pierwszy z długiej listy ludzi, którzy zaryzykowali życie w pogoni za legendarnym złotem braci. Jorgensen cieszył się powszechnym szacunkiem. Opisywano go jako silnego, kompetentnego leśnika o szlachetnym charakterze. Człowieka, który otwarcie wyśmiewał plotki o klątwie ciążącej nad doliną. Historia jego śmierci, podobnie jak historia braci McLeod, obrosła w mnóstwo sprzecznych historii. Nawet historyk Parks Canada, który w latach 70. próbował to wszystko uporządkować, przyznał, że okoliczności śmierci Jorgensena są równie tajemnicze jak w przypadku McLeodów. Różne relacje podają różnych towarzyszy podróży, różne trasy, różne punkty zaopatrzenia. Wiemy, że Jorgensen dotarł do Nahani około 1909 lub 10 roku i zaopatrywał się prawdopodobnie u Paula Fielda, prowadzącego punkt handlowy Northern Trading Company. W 1913 roku do odległego punktu handlowego w Yukonie dotarł list od Jorgensena wzywający jego przyjaciela Billy'ego Atkinsona do szybkiego przyjazdu, bo najwyraźniej odkrył fortunę. Ale Atkinson akurat odsiadywał wyrok więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci, więc w jego imieniu do Nahani wyruszył Paul Field, liczący na udział w złocie. Kiedy Field w końcu dotarł do jednej z chat Jorgensena, od razu coś wydawało mu się dziwne. 28 września 1914 roku Paul Field i jego towarzysze dokonali odkrycia, które na trwałe wpisało się w legendy tego regionu. Fakty są niepodważalne. Chata Jorgensena spłonęła doszczętnie, a jego bezgłowe ciało znaleziono w pobliżu. Reszta to już gąszcz sprzecznych relacji. Jedni mówią o szczątkach między zgliszczami a strumieniem, inni o szkielecie 65 metrów dalej, na ścieżce łowieckiej z bronią przy boku. Nawet los samej broni jest sporny. Zniknęła, spłonęła w chacie, czy leżała oparta o drzewo. Podobnie ze stanem głowy. Większość mówi o całkowitym zaginięciu czaszki, ale są też relacje o odnalezieniu jej fragmentu z otworem albo samej szczęki w trawie. Najbardziej wiarygodny opis pochodzi bezpośrednio od Paula Fielda,
który w liście z 1939 roku napisał, że znalazł szczątki Jorgensena za dużym świerkiem z naładowaną i odbezpieczoną bronią leżącą obok, ale czaszki mimo długich poszukiwań nigdy nie odnaleziono. Field przyznał też, że pochowali kości na miejscu i oznaczyli grób krzyżem, zanim ruszyli zawiadomić władze Fort Simpson. Co ciekawe, strażnik parku Nahanni relacjonował później, że Field opuszczał to miejsce z niesamowitym wrażeniem, że ktoś go obserwuje. Jorgensen przybył do doliny w 1909 roku, zainspirowany właśnie legendami o złocie MacLeodów. Współpracował z poszukiwaczem Osajasem Mailerem, z którym zbudował chatę nad strumieniem przy rzece Flat. Kiedy w 1913 roku Jorgensen nie pojawił się na umówione spotkanie, Mailer specjalnie się tym nie przejął. Dochodziły do niego wieści od miejscowych myśliwych Dene, że widzieli Jorgensena zmierzającego na zachód. Dopiero jesienią 1914 roku, wracając do wspólnego obozu, Mailer zastał spaloną chatę i porzuconą broń partnera. Co dziwne, wcale nie zgłosił tego policji od razu, ale został tam na całą zimę. Śledztwo przeprowadzone przez policję konną w 1916 roku ze względu na naruszenie miejsca zdarzenia nie przyniosło żadnych konkretnych wniosków i zostało umorzone. Teorie na temat śmierci Jorgensena są równie liczne, co w przypadku braci MacLeod. Pierre Berton obstawiał atak niedźwiedzia, Gordon Matthews śmierć głodową, plemię Slawi winiło mityczne Nakani, a pionierzy tacy jak Gus Kraus, Billy Clark i Albert Faley do końca wierzyli w morderstwo na tle odkrytego złota. Jest tu jeszcze jeden wątek, którym warto się zainteresować. W latach 70. ukraiński traper Nazar Zinczuk przekazał opowieść krążącą wśród ludu Dene, jakoby jeden z Indian przypadkowo zjadł mięso zaprawione strychniną, mylnie biorąc ją za sól i zmarł w chacie Jorgensena. Jego towarzysze mieli w akcie zemsty zabić Norwega i spalić jego domostwo. Ta wersja mało prawdopodobna, ale pokazuje, jak wiele niezależnych narracji narosło wokół tej jednej śmierci. Jest w tej historii moment naprawdę wzruszający. W 1940 roku Philip Godsell otrzymał list od Johna Watne, brata Jorgensena, mieszkającego w Vancouver, który przez przypadek natrafił na artykuł o zaginięciu Martina w policyjnym biuletynie. Przez dekady rodzina żyła w niepewności, słysząc tylko sprzeczne plotki od podróżników. Dopiero ten artykuł dał im jakiekolwiek zamknięcie tematu, choć wcale nie odpowiadał na pytanie, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Po śmierci Jorgensena strach na dłuższy czas przeważył nad chciwością i niewielu odważyło się zapuszczać w rejon zwany już wtedy Bezgłową Doliną. Zmieniło się to w 1922 roku, gdy Edmonton Journal opublikował wzmiankę o odkryciu złota przez Paula Fielda. Wywołało to krótkotrwałą lokalną gorączkę złota, którą władze celowo starały się wyciszyć, obawiając się masowego napływu poszukiwaczy do tak niebezpiecznego terenu. Ostatecznie nikt nie znalazł ani kopalni MacLeod, ani złoża Jorgensena. Prawdziwy przełom nastąpił w 1927 roku, kiedy Raymond Patterson i Albert Faley przełamali czar doliny. Dla Faley'a poszukiwanie zaginionej kopalni MacLeod stało się życiową obsesją. Między 1927 a 1962 rokiem odbył 8 wypraw w górę rzek South Nahanni i Flat. Miejscowi Indianie Slawi nazywali go Red Pants ze względu na charakterystyczne czerwone spodnie. W nakręconym o nim w 1962 roku filmie dokumentalnym, będąc już 74-letnim mężczyzną, powiedział wprost: padnę martwy albo utonę, zanim się poddam. To zdanie chyba najlepiej podsumowuje, jak silnie ta legenda potrafiła zawładnąć czyimś życiem. 30 lat po tragedii swoich braci, Charlie MacLeod wrócił do Nahanni, sponsorowany przez firmę poszukiwawczą Name.
Wyprawa zakończyła się fiaskiem na skraju katastrofy. Pilot, który miał ich odebrać, nie wrócił na czas, więc grupa musiała zbudować tratwę i spłynąć przez wąskie kaniony w dół niebezpiecznego, nienazwanego strumienia, ledwo unikając śmierci na kolejnym wodospadzie. Kiedy w końcu dotarli do Fort Simpson, Goodsell opisał ich jako wycieńczone widma w łachmanach. Ciekawszy trop pojawił się w 1932 roku, gdy poszukiwacze Billy Clark i Jack Steiner usłyszeli od ojca Turcotta z misji Fort Liard o istnieniu autentycznej mapy skarbów, którą bracia McCloud mieli powierzyć miejscowemu duchownemu. Mapa rzeczywiście się odnalazła, była stara, pożółkła, z podpisem Williego McClouda i napisem złoto przy jednym ze strumieni. W 1933 roku, korzystając z transportu lotniczego, Clark i Steiner dotarli w oznaczony rejon i faktycznie znaleźli stare wyrobiska górnicze, skrzynie śluzowe, żłoby do płukania rtęcią i zardzewiałe kilofy. Jednak mimo znaleziska brakowało tam złotonośnego kwarcu, takiego jaki znaleziono przy ciałach braci McCloud. Sugerowało to, że odkryte wyrobiska mogły wcale nie należeć do Williego i Franka, tylko do zupełnie innego, nieznanego poszukiwacza. Strumień ochrzczono McCloud Creek, ale sama tożsamość znaleziska pozostała niepewna. Sprawę dodatkowo komplikuje relacja Gusa Krausa, który twierdził, że mapa Clarka i Steinera była fałszywa, a prawdziwa trafiła w ręce mechanika Geralda Hansena za pośrednictwem innego duchownego i wskazywała zupełnie inne miejsce, przy Bennett Creek. Mamy więc dwie konkurujące mapy, obie rzekomo autentyczne i wskazujące różne lokacje. W 1950 roku, już jako sędziwy mężczyzna, Charlie McCloud podjął swoją ostateczną próbę odnalezienia kopalni braci, zachęcony rzekomo przez duchy Williego i Franka podczas spirytystycznych seansów, które regularnie organizował w swoim gospodarstwie. Podczas eksploracji McCloud Creek omal nie zginął, ześlizgując się ze stromego zbocza, ale przy okazji zauważył błysk na skalnej półce. Niestety okazało się, że to żyła miedzi, a nie złota. Poszukiwania kopalni McCloud formalnie zakończyły się w 1972 roku, gdy rząd Pierre'a Trudeau utworzył w dolinie Park Narodowy Nahanni, zakazując dalszej eksploracji górniczej na tym terenie. Albert Fairley, człowiek, który poświęcił poszukiwaniom praktycznie całe dorosłe życie, zmarł rok później, w sylwestrową noc 1973 roku, co samo w sobie jest przejmującym zamknięciem tego rozdziału. Ciekawym późniejszym epizodem jest historia Mela i Ethel Ross, kanadyjskiego małżeństwa, które w 1957 roku podczas wyprawy udokumentowanej w filmie Headless Valley odkryło ukrytą dolinę powyżej wodospadu Virginia Falls. W korycie jednego z dopływów znaleźli miękkie, ciężkie samorodki, które po testach scyzorykiem i uderzaniu siekierą okazały się najprawdopodobniej prawdziwym złotem. Zdołali nawet napełnić nimi wełnianą skarpetę, ale podczas przeprawy przez strumień Mel został uderzony w kostkę przez toczący się głaz, upuścił plecak z łupem i cały skarb zniknął na zawsze pod wodą. Co typowe dla całej tej doliny, para celowo zataiła dokładną lokalizację znaleziska, żeby nikt inny nie mógł go odnaleźć. Legenda głosi, że zaginiona kopalnia McCloud wciąż tam jest, ukryta gdzieś w tej dolinie. Ale to, co najbardziej zapada w pamięć z całej tej historii, to list Paula Fielda z 1939 roku, w którym przytacza rozmowę ze starym wodzem plemiennym Jimem Palissy. Wódz zapytał go wprost, po co komu złoto, skoro dolina daje już wszystko, czego potrzeba do szczęścia: zwierzynę, ryby, owoce, futra. I dodał, że odkrycie złota mogłoby wszystko zmienić, choć niekoniecznie na korzyść.
Field tuż przed przytoczeniem tych słów napisał też zdanie, które chyba najlepiej podsumowuje całą tę serię o Dolinie Nahanni. A mianowicie, że nad tą krainą zdaje się wisieć jakieś przekleństwo albo fatum. Prześladuje każdego, kto odważy się tam szukać fortuny. Martin Jorgensen, Willie i Frank McCloud i wielu innych, którzy nigdy nie wrócili, zdają się to potwierdzać. Ale czy to naprawdę klątwa, czy po prostu brutalna kombinacja dzikiego terenu, skrajnego klimatu i ludzkiej chciwości, która w takich warunkach zawsze kończy się tragicznie? To pytanie, na które każdy z Was musi już odpowiedzieć sobie sam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. To oczywiście nie koniec, a dopiero skromny początek przerażających historii z Doliny Nahanni. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Buy Coffee lub Patronite. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.